arn.eu. Bracia Philip i Andrew Oliver byli w drugiej połowie lat 80. u szczytu sławy. Dzięki stałej współpracy z zaprzyjaźnionym wydawcą firmą Codemasters produkowali grę za grą co rusz, zbierając świetne recenzje i budując bazę wiernych fanów. Jednym z ich najpopularniejszych tworów był Dizzy, antropomorficzne jajko, bohater serii gier przygodowych. Potem jednak nastały lata 90., a Codemasters popadło w kłopoty finansowe. Ich skomplikowany projekt dziwacznego systemu nielicencjonowanych kartridżów Aladdin dla konsoli NES okazał się wielką klapą. Firma straciła masę pieniędzy, a w równie słabej sytuacji znaleźli się Oliverowie, którzy byli właśnie w trakcie produkcji kolejnych gier na to akcesorium. Dreamworld Pogi, Go Dizzy Go i Wonderland Dizzy miały trafić na aladynowe kartridże, ale projekt szybko został porzucony. By zminimalizować straty, Go Dizzy Go wraz z dwoma innymi grami autorów wydane zostało pospiesznie w 1993 roku w ramach kompilacji The Excellent Dizzy Collection. Niedługo potem drogi wydawców i programistów rozeszły się. Dreamworld Pogi i Wonderland Dizzy, dwie niemal ukończone gry, nie ujrzały jednak światła dziennego i przez niemal 20 lat uważane były za zaginione. Nawet sami autorzy zapomnieli o ich istnieniu. Maj 2015 roku. Philip i Andrew zaproszeni zostają do wygłoszenia prelekcji podczas imprezy retro Play Blackpool. Philip przeczesuje strych w poszukiwaniu interesujących rekwizytów i natrafia na coś interesującego. Ręcznie rysowaną mapę gry, której nie pamięta ani on, ani jego brat. Okay, right. Here's a map for a game I don't think ever happened. Wonderland, isn't it? Well, I don't think it ever happened. You go in a lot, you find these things going, ooh, what's that then? Anybody? Wonderland is it? Wonderland Dizzy nie dawało rodzeństwu spokoju. Co to była za gra? Jak powstała? Czy została skończona? Philip wrócił na strych i znów zatopił się w swoich archiwach w poszukiwaniu poszlak. Tym razem trafiając w dziesiątkę, odnajdując dyskietkę z września 1993 roku. Chociaż nie było na niej gotowej gry, dysk wciąż działał i zawierał pełen kod źródłowy wersji NES-owej niemal ukończonego produktu. Niestety okazał się on niemal bezużyteczny, bo narzędzia potrzebne do skompilowania Dizzy'ego do formy działającej gry były już praktycznie nie do zdobycia. Panowie Oliver skopiowali więc pliki i wyruszyli na poszukiwania programisty, który potrafiłby dokonać cudu. Z pomocą przyszedł Andrew Joseph z serwisu yokfolk.com, który nakierował braci na polskiego programistę Łukasza Kura, fana Dizzy'ego. Ten zabłysnął na scenie już wcześniej, doprowadzając odkryty kilka lat temu prototyp Dreamworld Pogi do stanu używalności. Wydawał się więc idealnym człowiekiem do tego zadania. Łukasz, znany w sieci również jako Dizzy 9, opowiadał nam o procesie odtwarzania kodu tymi słowami. Kod był prawie ukończony, ale problem leżał w tym, że był on napisany pod kompilator, który nie mógłby być użyty dzisiaj. To znaczy, mógłby być, gdybyś jakoś dostał specjalnie zmodyfikowaną konsolę, kartridż, kabel do łączenia komputera IBM z kartridżem oraz kartę do komputera umożliwiającą proces. Chyba nie muszę mówić, że zdobycie tego sprzętu graniczyłoby z cudem, nie mówiąc o kosztach. Więc skierowałem się ku opcji całkowitego przepisania kodu na jeden z popularniejszych kompilatorów używanych dziś na scenie. Po skompilowaniu gra była naprawdę problematyczna. Kod został wrzucony na dyskietkę, gdy bracia robili jakieś testy na temat wydajności. Masa danych odnośnie zdarzeń na mapie, takie jak postaci czy przeciwnicy, nie było zwyczajnie wprowadzone, więc musiałem się tym zająć. W zaledwie kilka dni Łukaszowi udało się zbudować działający ROM. Wonderland Dizzy uruchamiał się teraz w emulatorze, ale poziom trudności gry był strasznie wywindowany, a przygoda pełna błędów. Oliverowie zapytali więc Łukasza, czy nie mógłby jakoś temu zaradzić. Ten zasugerował poprawki oraz stworzenie dodatkowego ekranu startowego z wyborem poziomu trudności i poprosił o pozwolenie na dodanie do gry obsługi języka polskiego. Philip i Andrew polubili ten pomysł i rozszerzyli go, dostarczając mu tłumaczenia na jeszcze kilka innych języków. W ten sposób Wonderland Dizzy stało się pierwszą oficjalną grą w serii ze wsparciem dla języka polskiego.
Nie była to jednak jedyna zmiana względem oryginału. Zadowoleni z postępu prac Oliverowie, zdobywszy na to pozwolenie swoich starych kolegów z Codemasters, zdecydowali, że chcą wypuścić ROM gry za darmo w internecie. Przy okazji wykorzystali również sytuację i poprosili Łukasza o jeszcze jedną modyfikację. Dodanie do zakończenia gry specjalnego ekranu konkursowego. Wszyscy gracze, którzy ukończyli Wonderland Dizzy na standardowym poziomie trudności, mogli teraz wziąć udział w konkursie z nagrodami. Tak spreparowany ROM trafił do sieci, gdzie można dziś w niego zagrać za darmo lub pobrać na komputer ze strony wonderlanddizzy.com. Oficjalne ogłoszenie istnienia i wydania Zaginionej Przygody nastąpiło 24 października 2015 roku podczas imprezy Retro Gaming Event w Center for Computing History w Cambridge. Co do samej gry? Dizzy w Krainie Czarów jest dość interesujący w kontekście sagi, to nie tylko dlatego, że możemy oficjalnie zagrać w niego po polsku. Była to też pierwsza gra w serii, w której gracz wcielić mógł się równocześnie w Daisy, dziewczynę głównego bohatera. W menu startowym gry grający wybrać mógł jeden z 3 trybów zabawy, jako Dizzy, jako Daisy i kooperacyjnie jako obie postaci, przejmując kontrolę to nad jedną, to drugą przy każdej stracie życia. Mapa gry jest za to wyraźnym remiksem innej, istniejącej już przygody, Magicland Dizzy. Tu jednak doprawiono ją szeregiem odniesień do Alicji w Krainie Czarów Lewisa Carrolla. Rozgrywka nie różni się też zbyt wiele od innych historii Dizzy'ego. Zadaniem gracza jest typowe dla serii zbieranie przedmiotów i wykorzystywanie ich do ratowania przyjaciół bohatera. Misję utrudnia fakt, że postać może trzymać przy sobie tylko 3 obiekty naraz, więc często większą zagadką jest nie gdzie użyć przedmiotu, ale które ekwipować w danym momencie. Nie brakuje też elementów platformowych. Dizzy może zostać zraniony, a utrata wszystkich żyć oznacza koniec gry. W trybie łatwiejszym postaci wyposażone są w nielimitowane życia. Możliwość zagrania w kolejną grę tej ukochanej przez fanów serii to nie lada gratka dla miłośników cyklu, jedno z najważniejszych wydarzeń tego roku w całej branży, a także miłe wspomnienie epoki Pegasusa i imponujących możliwości audiowizualnych NES-a. Bracia Oliver wciąż aktywnie pracują w branży gier, aktualnie tworząc swoją własną sandboxową grę MMO Sky Saga. Na Kickstarterze wesprzeć można również książkę na temat ich twórczości. Łukasz zaś otwarcie przyznaje, spytany o przyszłe plany, że jeśli jeszcze kiedyś nadarzyłaby się okazja, aby współpracować z ikonami branży, na przykład nad grą na jakąś współczesną platformę mobilną, z przyjemnością podjąłby się takiego wyzwania. Wszystkich fanów Dizzy'ego zapraszam na wonderlanddizzy.com, gdzie wciąż zagrać można w pełną wersję gry po polsku i do końca roku wziąć udział w konkursie z nagrodami. Powodzenia!